Zanim zaczniemy odcinek, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału oraz zostawienia łapki w górę. Skarbiec Atreusza, a także grób Agamemnona. Gigantyczny grobowiec sklepiony pozorną kopułą. Został wzniesiony w epoce mykeńskiej, na wzgórzu Panagitsa w pobliżu Myken. Mykeny, historyczna siedziba gminy Argos Mykeny. W 2011 roku miała 354 mieszkańców. W starożytności miasto greckie znajdujące się w północno-wschodniej części Peloponezu. W drugiej połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą ośrodek kultury mykeńskiej. Według mitologii Mykeny założył Perseusz, założyciel dynastii Perseidów. Miasto było zamieszkane wtedy przez Achajów. 1100 lat przed naszą erą cytadela została zdobyta przez Dorów. Po zniszczeniu przez nich straciła znaczenie. Jednym z mitycznych królów Myken był Agamemnon, z rodu Atrydów, zdobywca Troi. W okresie klasycznym Mykeny jako jedyne z miast Argolidy wysłały liczący 80 żołnierzy oddział na pomoc Spartanom pod Termopile. Mieszkańcy Myken brali też udział w bitwie pod Platejami. W około V wieku przed naszą erą miasto zostało zniszczone przez połączone wojska Argos, Tegei i Kleonai. Po kilkuset latach w epoce helenistycznej Mykeny odbudowano, jednak wkrótce ponownie się wyludniły. Zabudowania położone na wzboczu wzgórza otaczają potężne mury cyklopowe. Do wnętrza prowadziła lwia brama, którą zobaczycie na moim filmiku. W najwyższej części twierdzy znajdował się Megaron, siedziba władcy. W nim odkryto pozostałości fresków, stiuków oraz posadzki ułożonej z kamienia gipsowego. Freski przedstawiają sceny walki oraz postacie kobiece, być może kapłanki. Na terenie twierdzy znajdowały się także magazyny, pomieszczenia gospodarcze oraz domy mieszkalne. Do najbardziej znanych grobowców odnalezionych na terenie nekropolii należą skarbiec Atreusza, zwany też grobem Agamemnona, oraz grób Klitajmestry. Tak szczerze to spodziewałem się czegoś więcej po całym tym miejscu. W końcu Mykeny były bardzo sławne. I niestety to miejsce to totalne ruiny. Oczywiście poza lwią bramą. O, 3 minuty dopiero idziemy. To się lajtowo wchodzi w porównaniu z Zakopanem. Już mnie ręka boli od trzymania. Już? Czyli zima. Wejście na samą górę trwa kilka minut. Szybkim tempem oczywiście. Wszędzie wokół widać góry. Postój se tu, bo się zmęczy, że ja idę obejść. Kopaliska archeologiczne, jakie prowadzone były na terenie starożytnych Myken, mają intrygującą historię związaną z postacią niemieckiego odkrywcy legendarnej Troi. O ile Troję trzeba było odkopać z podziemi, to Mykeny praktycznie znajdowały się na powierzchni. Nikt nie przypuszczał, że opisany przez Homera skarb mykeńskich władców wciąż spoczywa przykryty zaledwie cienką warstwą ziemi. W czasie prac archeologicznych, oprócz rozległych ruin miasta, udało się odkryć wiele grobowców wypełnionych po brzegi złotymi klejnotami i maskami, co dowodzi, że Homer mógł w swoim dziele opisywać rzeczywiste miejsca i istniejących ludzi. Obecnie część złotego skarbu podziwiać można w Muzeum Archeologicznym w Atenach. Reszta artefaktów zaś znajdowała się niegdyś w Muzeum Berlińskim, ale zaginęła bez wieści pod koniec II wojny światowej.
Zobaczcie w oddali, jakie piękne warownie widać. Ja uwielbiam takie widoki, a jeszcze bardziej zwiedzanie takich miejsc. Niestety nie mieliśmy tego w programie. GPS pokazywał mi tutaj restaurację, jedyną w okolicy. W końcu udało nam się ją znaleźć, ale nie było łatwo. Grażyna, pomachaj Grażyna. Kolejny raz spędzamy czas nad morzem w Lutraki. Zobaczcie, jakie piękne molo nam się trafiło przed hotelem. Kalimera! Cheers. Yamato! Tym razem skończył już nam się alkohol z Polski, także zostało ratować się tutejszymi trąkami. Przed hotelem dla gości były dostępne eleganckie parasole i leżaki oraz bar. Niestety znowu trafiliśmy na kamieniste plaże i moje stopy dosłownie płakały. Wybierając się do Grecji warto poznać kilka podstawowych zwrotów. Jak słyszeliście, my kilka razy używaliśmy, ale tylko kiedy trafiliśmy na miłego Greka. Grecy bardzo lubią, kiedy turyści mówią coś w ich języku. I to od razu widać. Jak tylko coś powiemy po grecku, od razu druga osoba uśmiecha się i próbuje coś więcej zagadać. Prościej nauczyć się słów na powitanie i pożegnanie, bo są krótkie i łatwe w wymowie. Kalimera oznacza dzień dobry. Zwrotu tego używa się na powitanie od rana do południa. Kalispera natomiast oznacza dobry wieczór. Zwrotu tego używa się od 12 w południe do późnego wieczora. Kolejne słowo to kalinichta. Oznacza dobranoc. Wracajmy do filmiku. Jest coś, czego nie wiecie, a robię to bardzo często na wycieczce. Chodzi o olejki z filtrem do opalania. Jak widzicie, mam tatuaże i jestem osobą, która szanuje nie tylko rzeczy, ale wszystko, co coś kosztuje, bądź ma wartość sentymentalną. Niestety słońce i tatuaż nie za bardzo się lubią. I ja dosłownie co 2 godziny podczas całego pobytu smarowałem swoje tatuaże. No oczywiście poza wieczorem. Jestem już po którejś wycieczce i muszę wam przyznać, że jest to naprawdę bardzo męczące. Muszę mieć cały czas w plecaku olejek z filtrem i coś do wytarcia rąk. W dodatku po każdorazowym wyjściu z wody znowu muszę powtórzyć czynność. Nie pojmie tego nikt, kto tego nie robi. Nie ma problemu, kiedy nie ma słońca albo wychodzicie tylko raz do wody, ale jak już wali słońce cały dzień i jesteście cały czas pod gołym niebem, no to wtedy jest jazda. W dodatku wszystko jest mokre i uwalone z olejka. Jak widzicie, ja głównie chodzę w czarnych ubraniach i dodatkowo olejek na nich się wybija. No ale cóż, coś za coś. Za wolny. Mówię tu o ratowniku. Pan sobie niestety nie radził z dziećmi i ciągle robiły mu jakieś psikusy. Albo zabierały te kółka ze sobą, albo skakały na bombę do wody, czego bardzo nie lubił. Ja tam dalej siedzę.
Pierwszy deszcz w Grecji od tygodnia. Trafił nam się pierwszy raz deszcz podczas całej wycieczki. W sumie dobrze, że trafiło jak byliśmy w hotelu, a nie podczas zwiedzania. Nie ma nic gorszego niż zwiedzanie w mokrych ciuchach, a później całodzienna wycieczka na mokrego, bo przecież w plecaku podręcznym nikt zmiennych rzeczy nie nosił. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję moim patronom Damianowi, Sabinie i Kamilowi. Jeżeli wy macie wolne nawet 5 zł raz w miesiącu, to zapraszam na mojego Patronite'a. Tam możecie za tą kwotę pomóc realizować mi moje marzenia. Każda kwota się liczy. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału i udostępniania moich filmików gdziekolwiek chcecie. Możecie wchodzić jeszcze na mojego bloga, Instagrama, Twittera i TikToka. Linki będą w opisie filmu. Za wszystko bardzo dziękuję, cześć.